Daszbur, koleżanki i koledzy, witam serdecznie na nocnym wyjściu. Mamy już żniwa, zaczęły się, chociaż jeszcze nie wszędzie. Widzę, że wypędziło coś rolników z pól. Być może był to wczorajszy deszcz, albo po prostu brakło im czasu. Są pola fajnie poobkaszane, bo są dookoła tak naprawdę przejechane i jest taki bufor między ostoją a polami. Nie na każdym oczywiście, niektóre są już w pełni skoszone, ale przeszliśmy się kawałek i jest trochę pszenicy jeszcze, jest żyto. No oczywiście zaczynają też już chodzić na kukurydzę, więc na pewno wokół tych pól się troszeczkę pokręcimy dzisiaj, bo jesteśmy we dwójkę. Oczywiście lis, wziąłem sobie, założyłem myszkę, bo jak już się pojawiają ścierniska, to będzie teraz łatwiej rudego upolować, ale celem jest głównym dzisiaj, tak jak wspomniałem, dzik. No i zaczniemy się już rozglądać. W sumie się nie rozejrzę za bardzo, bo nie mam nokto, ale przynajmniej zobaczę, gdzie bytują jelenie, żeby za jakiś tydzień, dwa, który dzisiaj mamy, no 2 tygodnie chyba zaczyna się sezon. Nie będziemy już jeździć, a troszeczkę później zacznę sezon na jelenie, bo tak akurat mi wypada urlop, ale jak wrócę, to na pewno też pojawią się odcinki. Zaczniemy intensywnie jeździć za jeleniami, bo ich akurat w naszym łowisku nie brakuje. Jestem pewien, że ilościowo przewyższa jeleń dzika, przynajmniej w jednym z naszych obwodów, także na populację jelenia nie mamy co narzekać. No nic, słuchajcie, zapraszam na wspólne polowanie, ruszamy na podchód. Jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów a propos rolki, którą ostatnio dodałem. Ta rolka de facto było wycinkiem z jednego z odcinków, gdy polowałem na kozły, w którym po prostu najzwyczajniej w świecie zachwalałem klasyczną optykę i wiele osób źle mnie zrozumiało, bo mają problem z zrozumieniem, albo ja nie powiedziałem tego aż tak jasno. Zachęcałem do polowania na zwierzynę płową z lunetą dzienną. Oczywistym jest, że możemy tylko z lunetą dzienną polować klasyczną, tak? Polować na zwierzynę płową. Chodziło mi o to i zachęcałem, żeby po prostu myśliwi nie pomijali polowania na zwierzynę płową, bo wielu myśliwych obecnie jest wyposażone tylko w nokto albo tylko w termo i poluje wyłącznie w nocy. I to było moje przesłanie, żeby też, jeśli nie próbowali, to żeby kupili sobie klasyczną lunetę i popolowali też na zwierzynę płową w dzień, gdzie tylko możemy polować z klasyczną optyką. Nie polujemy ani z termo, ani z nokto na jelenie, tylko wyłącznie w dzień z klasyczną optyką. I też chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo wiele osób opacznie zrozumiało moje słowa. Po prostu zachęcam również do polowania w dzień, a nie grasowania wyłącznie w nocy za dzikami, bo takie polowanie naprawdę moim zdaniem potrafi dać bardzo dużo doświadczenia takiego łowieckiego. Dużo więcej nauczymy się o zachowaniach zwierzyny. Też musimy być dużo bardziej czujni, skamuflowani. Podchód jest znacznie cięższy do takiej czujnej zwierzyny przy świetle dziennym i to tylko zaprocentuje przy naszych nocnych polowaniach. Także tyle słowem wstępu, nie przedłużam. Lecimy polować dalej. No i ruszyliśmy. Aby dokładniej rozeznać się w terenie, Jacek poszedł sprawdzić, czy żyto, na którym podczas ostatniego polowania widzieliśmy watachę dzików, zostało już skoszone do końca, czy może jeszcze coś z niego zostało. Ja w tym czasie tuż obok zaparkowanego kombajnu, na świeżutkim ściernisku, bezskutecznie próbowałem zwabić jakiegoś liska. Gdy mieliśmy już jasność co do stanu upraw, ruszyliśmy na podchód. Pierwszym zwierzęciem, które spotkaliśmy tego wieczoru, był młody borsuk. To jeszcze nie sezon na tę zwierzynę, więc na borsucze sadło przyjdzie jeszcze czas. Oczywiście tak jak się spodziewaliśmy, na naszej drodze nie zabrakło również jeleni. Spotkaliśmy 2 lub 3 chmary byków, a także łanie ze swoimi cielakami, które nie odstępowały ich jeszcze na krok. Byki, które widzieliśmy, to głównie szpicaki, chyba z jednym wyjątkiem, bo jednej z chmar przewodził niewielki usmak. Pomiędzy nimi dukty co chwilę przeskakiwały nam sarny, głównie kozy z koźlakami, które wywoływały w łowisku trochę niepotrzebnego zamieszania. Przechodząc po raz drugi obok tej samej pszenicy, którą mijaliśmy już wcześniej tego wieczoru, usłyszeliśmy szelest dobiegający z głębi łanu oraz charakterystyczne mlaskanie. Przez gęstą uprawę nie było jednak kompletnie nic widać. Udało mi się jednak znaleźć dogodne miejsce
i wykorzystać ukształtowanie terenu. Wszedłem na kupę ziemi usypanej tuż obok pola, dzięki czemu miałem dużo lepszy widok na całą uprawę. Niedaleko mnie widziałem pojedynczą sztukę. Przyglądałem się jej przez dłuższy czas, nie będąc do końca pewnym, co właściwie mam przed sobą. Pszenica wcale nie była aż tak wysoka, dlatego zdziwiło mnie, że jeśli to rzeczywiście dzik, to ani razu nie zadziera łba do góry, żeby zerwać kłosy pszenicy. Musiałem więc uzbroić się w cierpliwość. Mimo że byłem pewny na 90%, potrzebowałem 100%. Nigdzie mi się nie śpieszyło. To była po prostu gra na czas między mną a dzikiem. W pewnym momencie wysunął się trochę bardziej na fragment ugniecionej pszenicy i w końcu zadarł łeb do góry. Wtedy wszystko stało się jasne. Biorąc pod uwagę, że wcześniej przez tak długi czas żerował z opuszczonym łbem, nie mogłem ryzykować, że za chwilę znowu zniknie mi z pola widzenia. Musiałem wykorzystać tę krótką okazję. Nie lubię strzelać w ten sposób, ale podczas polowania na uprawach jest to czasami jedna z metod pozwalających uniknąć pomyłki. Strzelając przez kłosy, może nam się wydawać, że odpowiednio oszacowaliśmy wysokość dzika i celujemy na komorę, podczas gdy w rzeczywistości punkt trafienia może wypaść zupełnie gdzie indziej. Jednym z najgorszych scenariuszy jest strzał na chyb, po którym dzik zwali się w ogniu, a zanim zdążymy do niego podejść, odzyska świadomość. I odejdzie ranny, albo co gorsza, spróbuje zaszarżować. Dlatego jest to jedna z niewielu sytuacji, w których decyduje się na strzał na łeb. Po takim strzale, mimo natychmiastowej śmierci, u dzików często występują drgawki pośmiertne, podczas których zwierzę może jeszcze intensywnie wierzchać radzicami. Nie oznacza to jednak, że w tym momencie cierpi. Dzik już nie żyje, ale jego układ nerwowy przez krótką chwilę może jeszcze wywoływać mimowolne ruchy ciała. Dałem mu więc chwilę, a sam wróciłem do samochodu po psa. Chciałem wykorzystać tę okazję, żeby również on trochę popracował i nie wyszedł z wprawy. Dobra, tak jak widzieliście, mieliśmy na pszenicy dzika pojedynczego. Długo czekałem, aż łeb podniesie. Byliśmy pewni, że to jest pojedynczy dzik. Długo się nie wychylał z tego względu, że on tak naprawdę, ta pszenica go aż tak nie interesowała, jak kopał ogromne dziury za myszami. Zaraz wam nagram i pokażę w przebitkach, jakie tu pobojowisko zrobił. No ale w końcu chyba zgłodniał, dźwignął łeb za tą pszenicą i udało się mu sieknąć. I słuchajcie, udekorujemy sobie dzik około 40 kg, ale nawet ciekawie wycięty. Chyba jest troszeczkę starszy niż przelatek. Pierwsze wrażenie przelatek, ale jak spojrzeliśmy na gwizd, to widać, że dzik ewidentnie starszy. No kurczę, nie chce mi się wierzyć, że to 4 lata może mieć. No powiedzmy, że 3 i ładnie się wyciął, ale gdzieś jest taki likier w tej tuszy. Może go tam jakieś nieszczęście spotkało. No zobaczymy zresztą przy patroszeniu. Może jest po jakiejś kolizji. Ale tak czy siak polowanie udane. Nie jest późno. Jest chyba około 10. Lecimy polować dalej. Jeszcze złom. Mam nóż. Tak jak widzieliście, dzik, którego strzeliłem, miał poważnie uszkodzony prawy przedni bieg. Najprawdopodobniej było to stare złamanie, które zdążyło się już częściowo zagoić. Niestety wdała się tam infekcja, o czym świadczył m.in. bardzo nieprzyjemny zapach. W efekcie cała przednia goleń nie nadawała się do konsumpcji i musiała zostać zutylizowana. Założyliśmy zatem na dzika pasek potwierdzający dokonanie odstrzału sanitarnego, dopełniliśmy wszystkich formalności i uzupełniliśmy dokumentację związaną z takim odstrzałem. Następnie zabraliśmy się za patroszenie. Po skończonej pracy załadowaliśmy dzika na samochód i stwierdziliśmy, że mamy jeszcze trochę czasu, więc zrobimy ostatnią rundę wokół upraw. Tym razem to Jacek jako pierwszy dostrzegł bardzo daleko watahę dzików, więc pierwszeństwo podchodu należało do niego. Zresztą mi na ten wieczór już zdecydowanie wystarczyło.
Z tak dużej odległości wydawało nam się, że wśród watachy znajduje się jeden wyraźnie większy dzik. Mogła to być więc locha z warchlakami. Równie dobrze 2 dziki mogły jednak nałożyć się na siebie i z naszej perspektywy sprawić wrażenie jednego dużego osobnika. Nie było więc mowy o podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji z tej odległości. Musieliśmy podejść znacznie bliżej i dokładnie rozpoznać wszystkie sztuki w watasze. Gdy podeszliśmy bliżej, okazało się, że żadna z naszych wcześniejszych teorii się nie sprawdziła. Obserwując watachę z daleka, zakładaliśmy, że albo jest to locha z 4 warchlakami, albo 6 mniej więcej równych dzików. Tymczasem po skróceniu dystansu udało nam się zaobserwować tylko 5 w miarę równych osobników. Mimo wszystko musieliśmy zachować ostrożność i brać pod uwagę, że ten jeden duży dzik, którego prawdopodobnie widzieliśmy wcześniej, mógł być matką tej gromady, która teraz po prostu schowała się w kukurydzy. Sam fakt, że udało nam się podejść tę grupę z tak dużej odległości po praktycznie otwartym ściernisku, również dał nam sporo do myślenia. Doświadczony dzik raczej nie pozwoliłby nam podejść do siebie w ten sposób. Terowizja ma też to do siebie, że wcale nie jest tak łatwo dokładnie ocenić za jej pomocą wielkość dzika. Oczywiście bez większego problemu rozpoznamy dużego, krępego odyńca z wyraźnie widocznym pędzlem i wysokim chybem. Rozpoznamy również lochę prowadzącą swoje potomstwo. Natomiast odróżnienie przelatka od większego warchlaka nie zawsze już jest takie oczywiste. Dlatego w takich sytuacjach warto zwrócić uwagę nie tylko na wielkość, ale również na zachowanie zwierząt. Te dziki ewidentnie niewiele robiły sobie z naszej obecności. Jeden z nich nawet przez chwilę nas wietrzył, co zasygnalizował wysoko uniesionym gwizdem. Ale po krótkiej chwili cała gromada wróciła do spokojnego żerowania. Pozostała więc chwila skupienia, spokojna obserwacja i na samym końcu najważniejsze. Zachować zimną krew i odpuścić. Według mnie o tej porze roku warchlaki nie są jeszcze na tyle wyrośnięte, żeby ich pozyskanie miało większy sens kulinarny. Jacek był tego samego zdania. Nawet gdyby ktoś chciał przygotować takiego dzika w całości, myślę, że przydałoby mu się jeszcze kilka dodatkowych kilogramów. A wy co byście zrobili w takiej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał klikając czerwony przycisk poniżej. Nic Cię to nie kosztuje, a mi sprawia ogromną radość i daje niesamowitego kopa motywacyjnego do tworzenia dla Was kolejnych, coraz lepszych materiałów. Jeśli natomiast chciałbyś dodatkowo wesprzeć rozwój kanału, możesz postawić mi symboliczną kawę skanując kod QR, który właśnie wyświetla się na ekranie, albo korzystając z linku w opisie filmu. Dzięki temu będę miał jeszcze więcej siły i energii, żeby siedzieć do późna przy montażu, pracować nad kolejnymi filmami i cały czas rozwijać ten kanał. A na dziś to już wszystko. Dzięki wielkie, że byliście tutaj razem ze mną. Zapraszam Was również do obejrzenia pozostałych odcinków na kanale. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dashbur.